Cześć, witam Was w 145 vlogu. Kurczę, jak to leci. Moi drodzy, dzisiaj taka praca brudniejsza, już nie była taka lajtowa, że tak powiem, a dokładnie chodziło o to, że Pan sobie robi remont i sam sobie radzi, zaradny człowiek jest, tylko poprosił mnie tutaj, żeby w kwestii kanalizacji, a dokładnie miał w podłodze, bo to starszy budynek powojenny, w podłodze z pewnością się spotykaliście, widzieliście takie kratki ściekowe, żeliwne, wmurowane w posadzkę. Poniżej u sąsiadów była już przerobione na plastiki, czyli tutaj mnie Pan poprosił, żeby wydobyć ten żeliwny, taki jak tu widzicie na zdjęciu obok mnie, tą żeliwną kratkę, to kolano, które przechodzi przez trop właśnie do sąsiadów i tam się łączyło już z plastikami i zrobić przyłącze plastikowe, PCV. Czyli musiałem to wykuć, tyle było dobrze i bardzo ten pan takich wyrozumiałych, bardzo porządnych sąsiadów ma. I tam był sufit podwieszany z takich kasetonów, także był ułatwiony dostęp, że tak wielkiej ingerencji w łazienkę sąsiadów jako takiej nie było. Tutaj podziękowania dla pani sąsiadki, która pozwoliła, nie miała nic przeciwko, była bardzo pomocna. Takich sąsiadów coraz mniej jest, powiem Wam. Była bardzo pomocna, tak żeby nie robiła problemów, żeby się przekuć. Tam sufit oczywiście trzeba było trochę naruszyć, żeby to żeliwo wykuć i wpiąć się właśnie w te plastiki już do pionów. Powiem Wam, najgorsze to właśnie było z wykuciem tego i co najciekawsze, zazwyczaj jak chce się wykuć samą tą studzienkę, samą tą kratkę, jest tak zabite, że nie idzie, trzeba wycinać. Tutaj tak czy tak to razem z tym kolanem, z tym kielichem trzeba było wykuwać, a to wyszło z kielicha samo, bez żadnych oporów. Nieraz jest tak przewrotnie, ale generalnie rzecz biorąc, najwięcej to było kucia właśnie niż samego składania, zresztą co zobaczycie. Chodziło głównie o to, żeby właśnie to wydobyć, połączyć się właśnie już tymi plastikami, potocznie nazywając, tymi rurami PCV, zrobić wyprowadzenia w tym otworze, gdzie ta studzienka była, bo Pan mówi, że se resztę poprzyłącza, czyli musiałem się wpiąć tam u sąsiadów do pionu, wyprowadzić 2 trójniki, bo tam potrzebował 3 wyjścia, żeby się z 3 różnymi rurkami wpiąć. Czyli te trójniki pospinałem, oczywiście tam zaślepki pozakładałem, żeby nie śmierdziało na czas prac, i żeby tam też żaden brud nie leciał. Zresztą nie będę tutaj Wam tego mówił. Zapraszam do oglądania, być może się przyda, jak ktoś będzie sam chciał robić. I cóż, to chyba tyle. Zapraszam oczywiście za tydzień, a teraz życzę miłego oglądania. Wszystkim też dziękuję oczywiście za subskrypcje i komentarze. Dzięki Wam ten kanał rośnie, rozwija się. Także jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Hej, cześć. Moi drodzy, jedziemy dzisiaj na dość ciekawą pracę. Wszystkie są ciekawe, to jest druga sprawa, ale jedziemy, jakby Wam to powiedzieć, wykuć kratkę ściekową. To jest stara żeliwna kratka w posadzce. To bardzo często się spotyka się w blokach starych, w domach starych,
w kamienicach starych, powojennych. Chociaż też w blokach takich lat 70. to też tego było dużo. Generalnie tam sobie klient robi remont sam. No i jako to określił, rozłożył się na tej kratce. Chodzi o to, żeby mu wykuć tą kratkę i zrobić wyprowadzenie, jakieś tam trójniki, on se resztę już będzie podłańczał. Cały myk polega na tym, że ta kratka ściekowa wychodzi u sąsiadki w łazience, czyli przez strop i wychodzi z sufitu i potem tam rury idą już do kanalizacji. Rury u sąsiadki, te kanalizacyjne, już są plastikowe, ale ta cała kratka jest jeszcze żeliwna. Sąsiadka się zgodziła, bo ja tam byłem na oględzinach wcześniej. No i tutaj powiedziałam, że no niestety, ale jej sufit będzie naruszony, żeby tą kratkę wydobyć, no będę musiał się no niestety przekuć do niej. No, lepiej to od razu uprzedzić, powiedzieć, porozmawiać, jak potem przez podłogę do sąsiadki zaglądać i mówić, no sąsiadko, ale tutaj dziura, nie? Także ona tam nie widzi problemu, jest tyle dobrze, że ma sufit podwieszany z takich kasetonów, że te kasetony można po prostu zdjąć i tam się dostać. To jest tyle dobrze. No tylko ten myk, że no będzie trzeba się przekuć na wylot, czyli u tego klienta, którego będę robił, muszę się wkuć i no, jakby nie patrzeć, przekuć się aż do sąsiadki. Zresztą jak mi się to uda nagrać, mam nadzieję, że tak, to sami zobaczycie. No niestety tam ten gość powiedział, że tam sąsiadce ten sufit zalepi, że no załata, pomaluje, bla bla bla. Tu chodzi o to, bo on się rozłożył, on się boi, no i w sumie szanuje takich ludzi. Bo jak powiedział, on się boi tego ruszać, chce, żeby mu wypiąć, wykuć tą studzienkę, kratkę ściekową, wyprowadzić tam trójniki, zaślepić, on se potem będzie dalej robił. Także nie jest to jakaś tam wielce skomplikowana praca, no ale trzeba, mimo że młotem, no trzeba to z wyczuciem robić, bo strop nie jest betonowy, tylko jakiś tam śmieciowy. Chodzi o to, żeby tam no, nie wpaść do sąsiadów na amen. Także kobieta jest tam, ta sąsiadka jest bardzo wyrozumiała, bardzo pomocna, powiedziała, że nie ma problemu, że liczy się z tym, że będzie miała uszkodzony sufit, tak tam jest podwieszany, schowany, to nie ma tragedii. Także tak to taki dzisiejszy plan jest, zepsuć sąsiadce sufit. No także co, jedziemy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, no mam nadzieję, cichą nadzieję, że jakichś tam większych niespodzianek i szkód nie narobię. Jakichś niespodzianek się nie trafi, no ale jak będzie, zawsze to wychodzi w praniu, jak to się mówi. Także co, do zobaczenia na miejscu. No i tutaj pracę zaczynam właśnie u sąsiadów, piętro niżej. Jak widzicie, tutaj ten sufit jest o tyle fajny, że jest z tymi kasetonami, jest w miarę dobry dostęp do tych rur, które tam wychodzą. No i tutaj podziękowania dla pani sąsiadki, która pozwoliła oczywiście nagrywać, no i temu człowiekowi tam, temu mojemu inwestorowi, że tak powiem, no robić to, przekuć się przez strop. Tu jak widzicie, to jest dość spora przestrzeń, która jest właśnie zabudowana tym sufitem. No i tam musimy się dostać, właśnie jeszcze jeden kaseton ściągnę, żeby się dostać bliżej właśnie do tego odpływu, który wychodzi od tego pana, u którego robię.
No dobrze, to nie było stałe zabudowane, te kasetony ściągalne, także no, tutaj szkód zbyt wielkich nie było. No i tu właśnie, jak widzicie, z sufitu wychodzi ten kawałek żeliwnego kolanka, a tutaj już jest dalej plastik. Czyli tutaj muszę tylko wysunąć tą rurę i to zostawimy. Tam pion też już jest plastikowy, tylko właśnie ten kawałek wychodzi żeliwnego z tej studzienki, która jest tam na górze w podłodze. No i tutaj rozszczepiłem to i teraz w sumie na razie tutaj wszystko. Teraz przejdziemy na górę i będziemy kuć na górze. Tu jeszcze zabezpieczę oczywiście też folią, bo się będzie trochę sypać, no żeby jak najmniej brudu, gruzu gdzieś tam spadło, no zminimalizować ten brud, powiedzmy, który będę robił tutaj właśnie u pani na dole w łazience. Czyli podkładam tam, gdzie będę się przekuwał, taką dość grubą folią, tak dość dużo tej folii dałem, żeby ten gruz ewentualny pył tam właśnie na tę folię spadł. To wszystko zostawiam i teraz już jesteśmy na górze. Tu jest właśnie ta studzienka, którą musimy wykuć. No i mój niezawodny młoteczek. Już wiele się nakłuł, to oczywiście no, najpierw trzeba smaru trochę dać, tego do dłuta, żeby tam na sucho, bo to się szybciej ta głowica psuje. No, podłączamy i będziemy działać. Tu Wam pokażę w miarę całe kucie, oczywiście momentami większość tej pracy tutaj przyspieszę dosyć sporo, no bo to nie ma sensu, żeby w normalnym tempie całość pokazywać, ale postaram się pokazać całość właśnie też z tymi przyspieszonymi momentami, żebyście widzieli, jak mniej więcej odbywało się te wykuwanie tej studzienki. Także tu obkuwam naokoło tą studzienkę po kawałeczku. Powiem Wam, że no, tu było takie lastryko jakby, jak to w takich starych domach, taki nie wiem, cement z kamykami, to było najtrudniej przekuć. Niżej to już tam, można powiedzieć, było miękko. No i tak po kawałku obkuwałem to właśnie w koło, żeby to całe odkryć, żeby móc to potem no, wydobyć, że tak powiem. Oczywiście to wszystko trzeba robić no, z jako takim wyczuciem, żeby tam jakiejś wielkiej dziury na dole też nie zrobić, bo ta cała kratka ściekowa to jest jedno, ale ona właśnie wychodzi, jak widzicie tutaj, potem wchodzi do rury, także wykuć tylko wokół tej rury trzeba będzie na wylot, a kratkę samą tylko podkuć tak, żeby no, tam na dole nie uszkodzić sufitu, o ile to jest możliwe. No i tu, jak widzicie, już jest kielich tej rury, tego kolanka, który wychodzi przez strop właśnie u sąsiadów. I tutaj podkuwam to tak, żeby wydobyć najpierw całą tą kratkę ściekową. To jest w sumie dość głęboko osadzone, no i dość mocno, i tutaj jest też zawsze opcja, że można to stłuc. No jeśli nie jest potrzebne, to można to stłuc, tylko ja tutaj chciałem wykuć i tak, bo w tym właśnie otworze po tej kratce będą zamontowane trójniki.
No i tutaj na bieżąco wybieram ten gruz. No i tym samym odkrywam no, całą tą kratkę, że tak powiem. Jak widzicie, no trochę kucia jest, trochę zabawy z tym jest. No ale już powoli jesteśmy bliżej jak dalej, także jeszcze tam troszeczkę trzeba podkuć z każdej strony i zaraz nam ta kratka odejdzie. Teraz młotkiem wypukuję, bo to się już tam zaczęło ruszać. Także młotkiem tutaj nie mam obawy, że to pęknie czy coś, bo to i tak jest do wyrzucenia, także tu się nie ma co bać, ale jak widzicie, to się wszystko rusza. Młotkiem popukać trochę i no tutaj o dziwo ona wyszła z kielicha, choć no nie zawsze tak chce współpracować i wychodzić, bo nieraz jak samą kratkę trzeba wydobyć, to wtedy no, robi wielkie opory, ale tu jak widzicie kratka wyszła. Tą kratkę mamy już wydobytą, jak widzicie dość głęboko tutaj była osadzona. No i teraz pozostało jeszcze właśnie wydobyć, odkuć ten kawałek rury żeliwnej, tego kolanka, który właśnie wychodzi przez strop tam do sąsiadów. No i tutaj obkuwam wokół rury, tak żeby no, odsłonić tą rurę, bo tutaj będziemy musieli się już przekuć niestety na wylot. Tutaj trafiłem trochę na taki odcinek takiego twardego betonu, także no tutaj troszeczkę się pomęczyłem, żeby to odkuć, no ale wszystko da radę wykuć. No i tutaj już dłuto wpadało mi do sąsiadów. Także już się przez trop przebiłem, teraz no, pozostaje obkuć to wszystko w koło, obluzować tą całą rurę. No i tutaj też, tak jak Wam wspominałem, postanowiłem stłuc kielich, bo to jest takie no, rozszerzenie, ten kielich obtukłem do takiej gładkiej rury i podkuwając tam, gdzie jeszcze blokowało tego właściciela, poprosiłem, żeby zszedł na dół, asekurował, tam trzymał to, bo to jest żeliwo dość ciężkie i od góry tutaj jak widzicie zbiłem ten kielich, tej kawałek rury i tutaj od góry będę wybijał to właśnie do środka, tam żeby on na dole to odebrał, wyciągnął, bo tam było też te rozszerzenie, także łatwiej było wybić to od góry niż od spodu wyciągać. No ale tu gdzie blokowało to jeszcze podkuwałem delikatnie. No i tutaj biłem w nią tak śmiało, że tak powiem, i ona właśnie tam na dole sobie wychodziła. Ten pan od góry, od dołu ją tam po prostu wyciągnął. Także jak za chwilę zobaczycie, tylko w sumie otwór taki został jak na rurę. Jeszcze gdzieś jakieś małe podkucie.
Właśnie tutaj się starałem zminimalizować, żeby jak najmniej tej dziury zrobić w tym suficie. No ale już rura praktycznie wyszła cała. Jeszcze parę puknięć i mamy ją wydobytą. Jak widzicie, prawie cały młot do tej dziury wchodzi. O, i już rura wyszła, jak widzicie. Otwór tylko został, w sumie taki jak na rurę, także no, aż takich dużych szkód nie było. No i teraz już jesteśmy na dole i będziemy podłączać właśnie już wszystko w plastikach. Tutaj Was muszę przeprosić, słabo widać, no nie wziąłem latarki, też inaczej wyglądało, że tak powiem, jak tam patrzałem, było wszystko ładnie widać, no a przy kamerce trochę ciemnawo jest, tutaj Was za jakość przepraszam. Oczywiście no tutaj uszczelki wszystkie obsmarowuję tą pastą poślizgową. Już Wam tłumaczyłem, że to jest po to, żeby i łatwiej wchodziło, i uszczelki też konserwuję. No i teraz tutaj przymiarka, czyli kawałek prostej rurki z kolankiem przekładam tam na wylot, tak żeby no, w tym otworze po tej kratce było i tutaj przymierzam rurkę ile ściąć, żeby właśnie się wpiąć w tą już istniejącą kanalizację z PCV. Jeszcze kilka kolanek, tam na sucho tak poprzymierzam, żeby no, też nie robić jakichś kątów 90 stopni, a bardziej łagodnie wyjść właśnie do tej rury już, która będzie szła do pionu. Także jak widzicie, nie widzicie, no strasznie słabo tutaj widać. W sumie nie pomyślałem, mogłem wziąć latarkę, żeby było lepiej widać, lepiej się nagrało. No nie pomyślałem, przepraszam. Także tu już mam zaznaczone. Ten odcinek rury muszę wyciąć. Powiem Wam, że ten nóż do tych rur cięcia jest naprawdę no, świetnym wynalazkiem, bo nie dość, że ładnie obcina, to od razu graduje i jest gotowe do łączenia. Tu jeszcze na wszelki wypadek biorę ten obcinak, ale nie był potrzebny. No i tutaj teraz to wszystko łączę na gotowo, czyli z tą rurkę, która będzie przechodziła przez strop do tej rury, która będzie szła, idzie już tam do głównej kanalizacji. No wiem, że tutaj słabo widać, nie pomyślałem o tej latarce, tutaj trochę jestem zły sam na siebie. No ale generalnie tu jak widzicie podłączyłem wszystko i spinam to wszystko ze sobą. Także teraz od początku do końca już wszystko będzie w plastiku szło. Tu mamy zrobione i teraz już jesteśmy na górze. I tutaj jest właśnie wyprowadzone w tym otworze już z kolankiem. Teraz tutaj właśnie pozostało tylko połączyć dwa trójniki i wpiąć się do tej rurki, którą tam od spodu wyprowadziliśmy.
a 2 trójniki, bo tutaj pan potrzebował 3 podejścia, czyli na brodzik, odpływ od kuchni. Znaczy odpływ od kuchni będzie połączony z odpływem z umywalką, no i odpływ na pralkę. Także generalnie 3 odpływy potrzebował, także 2 trójniki. Tutaj oczywiście też przesmaruję i te trójniki tutaj od razu pozaślepiam, no bo zanim tu cokolwiek będzie podłączał, to jeszcze dużo czasu minie, dlatego tutaj na te wejścia pozakładam korki, żeby po prostu nie szły zapasy, chciałem powiedzieć zapachy na mieszkanie z kanalizacji. I tu jak widzicie, powciskam korki, potem łatwo je wyciągnie, bo uszczelki są przesmarowane. Także ani żaden brud nie wpadnie do kanalizacji, ani też i zapachy nie będą wychodzić z kanalizacji. No i w sumie tu się pozostało wpiąć do tej rury z kolankiem. Jak widzicie, to wszystko w tym właśnie otworze po tej studzience i tak to mniej więcej wyglądało. Potem tam pan będzie się wpinał już z tymi swoimi rurami, które będzie chciał. No i to tyle. No i tak, zrobione, tak widzieliście, najwięcej zabawy było z wykuciem tego wszystkiego, no bo trzeba było się przebić przez ten strop jako tako, tam samą tą kratkę ściekową, jak nie potrzeba, to ona se ładnie wychodzi z rury. Tak widzieliście, że rura została, ta co przez strop tam do sąsiadów wychodziła, ale czasami jak chce się wyjąć samą kratkę, to wtedy robi problemy. Tutaj no, sobie ta kratka ściekowa wyszła z tej rury, mimo że i tak rurę musiałem wyciągnąć. No ale generalnie aż takiej dużej dziury tam w stropie nie zrobiłem. Bałem się, że będę musiał więcej wybić, wykuć, no ale się udało. Ten otwór nie był taki za duży. No i tak jak widzieliście, sposobem tą rurę kielich stukłem, no żeliwo to łatwo się tłucze, można powiedzieć. Także stukłem żeliwo, tam klient poszedł od spodu asekurować, a ja od góry po prostu wybiłem ten kawałek tej rury żeliwnej, który był w stropie. No i potem to już plastikami wszystko wyprowadziłem. Tam w posadce trójniki powyprowadzałem, pozaślepiałem, żeby nie śmierdziało z kanalizacji. No i generalnie tylko tam potem pozostanie powpinać się do tych trójników z odpływami tymi, co tam będą w mieszkaniu. Ja miałem tylko wykuć tą studzienkę i zrobić wyprowadzenia trójniki na przyłącza, które będą tam rozprowadzane w mieszkaniu. Tam sobie pan już mówi, te dziury pozalepia, bo jemu tylko głównie chodziło wyciągnąć tą kratkę, tą rurę, która ze stropu tam wychodziła u sąsiadów, no i podłączyć plastiki, żeby potem móc się powpinać. Także to, co miałem zrobić, zrobiłem. No wyszło jak widzieliście. No cóż, ja jadę dalej. Tutaj pana serdecznie pozdrawiam. Wziął mój adres mojego kanału na YouTubie. Mam nowego widza, będę miał. Także pozdrawiam tutaj z tego miejsca pana serdecznie. A ja jadę dalej. Czyli dzięki i do zobaczenia przy następnych pracach. Cześć.